Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Dzisiaj po raz kolejny goszczą nowe produkty Stronga. Jest to znany chiński producent Skyward, który pod marką Strong oferuje na całym świecie swoje produkty z zakresu m.in. audio-wideo. Jeżeli chodzi o TV Sticky czy Android Boxy, to są to naprawdę świetne sprzęty. Dlatego dzisiaj, kiedy dotarły do mnie dwa nowe modele, zaczynam specjalnie dla Was jak najszybsze testy, aby przybliżyć Wam nowe modele. A więc zaczynamy. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to poproszę Cię o subskrypcję kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął Wam żaden nowy film. A ja zapraszam Was do właściwego unboxingu. Dzisiaj zajmiemy się na początek najnowszym modelem, a konkretnie jest to Leap Nova. Nie przedłużajmy. Czas zacząć. Strong ma wiele udanych modeli TV sticków. Potrafi tego typu urządzenia produkować, projektować. Cechują się one bardzo dobrą jakością, jak również dobrym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Dzisiaj model, który myślę, że może sporo zmienić na rynku TV sticków. Jeżeli konkretnie poszukujecie tego typu urządzenia, a mianowicie mały, ale potężny, to jest właśnie jeden z takich przedstawicieli. Zaczynając od opakowania, jest tekturowe w czarnej kolorystyce. Brawo producent za ekologiczne materiały. Czarna kolorystyka to już standard w modelach Stronga. Mamy informację, że jest to model Leap Nova 4K Streaming TV Stick. Wsparcie dla 4K Ultra HD. Mamy wsparcie dla Wi-Fi 6, co też nie jest oczywistością w tego typu sprzętach, ale dzięki Wi-Fi 6 nie boli brak portu Ethernet, a chyba nie spotkałem się jeszcze z TV Stickiem, który ma port ethernetowy. Na start mamy oczywiście pełne wsparcie dla Netflixa, łącznie z certyfikacją dla YouTube'a, Disneya, Prime Video. Mamy asystenta głosowego Google'a, mamy fajny pilocik 2 w jednym i mamy ciekawe parametry techniczne. Wprost z pudełka mamy Androida 14 dla TV, mamy Bluetooth 5.2, pamięć wewnętrzna 32 GB, więc na pewno miejsca nam nie zabraknie. Jeden port HDMI 2.1, jeden port USB-C, to są porty, jakie mamy dostępne. Jeżeli chodzi o zasilanie, to maksymalnie 10 W, 5 V, 2 A, ale to szczytowy pobór. Z rezerwą zapewne, znając produkty Stronga, zazwyczaj pobiera mniej, jeżeli chodzi o moc. Natomiast mamy tutaj również wsparcie dla Dolby Vision, HDR10, HDR10+, AV1, więc wszystkie najnowsze kodeki są, co też nie jest oczywistością w tego typu sprzętach. I tutaj również producent informuje, że typowy pobór mocy przy pracy to tylko 3 W. Mamy zasilacz z dużym zapasem, ale typowo pobiera jedynie 3 W, czyli można powiedzieć, że tyle co nic. W środku znalazło się również miejsce dla całkiem przyzwoitego procesora, bo jest to Amlogic, który ma całkiem sporą moc w wersji 5M. Tutaj mamy informację o jego mocy, 30 kg dmipsów. Mamy też wszystko to zapakowane w kompaktową obudowę o wymiarach 90x30x15, więc to jest naprawdę mały sprzęt o również słusznej jak na tak małe gabaryty wadze, bo 44 gramy, czyli producent upakował całą tą technologię w małym, zgrabnym opakowaniu. Oczywiście całością zarządza Google TV, więc mamy dostęp do ponad 400 000 filmów, jakichś seriali oraz tysięcy aplikacji. Wsparcie oczywiście dla Google Cast, mamy wsparcie również dla Heft Advance, HDR10, 10+, Dolby Vision i Dolby Atmos. Tak naprawdę mamy wszystkie najnowsze technologie w niewielkim opakowaniu. No dobrze, zobaczmy co jest w środku, jaka jest zawartość samego zestawu sprzedażowego. Mamy instrukcję, mamy również informacje o systemie Atria Mesh. Polecam ten system swoją drogą. Testowałem go już na kanale, polecam przejrzeć te materiały. Mamy, słuchajcie, całkiem nowego pilocika.
I to jest ciekawe, bo ten pilot jest, tutaj mamy z wielkim przyciskiem Live TV. Mamy klawisz domowy, cofania, telewizyjny, ustawień, klawisz wybierania głosowego, asystenta. Mamy również ulubione, włącznik i skróty do serwisów streamingowych, tych najpopularniejszych, głośniej, ciszej, kanał w górę, w dół, wyciszanie i ten Live TV. Jeżeli chodzi o sam pilot, to on jest oczywiście z fajnego matowego plastiku. Te klawisze są lekko gumowe. Przyjemnie się go trzyma w dotyku. Co otrzymujemy jeszcze w zestawie? Mamy oczywiście baterię od producenta. Brawo, że pomyślał o wszystkim. Nie ma nic gorszego jak kupić nowy sprzęt i nie mieć do niego baterii, żeby go uruchomić. Więc producent zapewnia kompletny zestaw. Mamy też kabel USB-C. Tutaj, jeżeli chodzi o podłączanie, zasilanie, jeżeli ktoś go nie posiada, ale myślę, że każdy praktycznie powinien go mieć. Mamy przejściówkę, a raczej przedłużkę HDMI, żebyśmy mogli sobie podłączyć gdzieś wygodnie do portu sticka, bo jeżeli mamy tutaj telewizor, to możemy go sobie po prostu w ten sposób niżej zawiesić, żeby zwisał w ten sposób, bo nie zawsze tutaj mamy miejsce przy telewizorze, żeby ten stick pełny wpiąć. Mamy dalej, mamy, słuchajcie, sam zasilacz. On powinien być 10W. Może teraz będzie to lepiej widać. Mamy zasilacz 10W, 5V, 2A, czyli max 10W, made in China, spełnione wszelkie normy europejskie. Jest to zasilacz typu A, ale tak jak wcześniej zaznaczyłem, producent informuje, że pobór prądu czy mocy to typowo około 3W, więc tutaj mamy naprawdę bardzo duży zapas, jeżeli chodzi o zasilanie. Mamy również samego sticka i tutaj urządzenie jest naprawdę niewielkie. Mamy folię i informacje o modelu LIP Nova 5V 2A, Dolby Vision, Dolby Atmos, normy europejskie i tutaj informacje, ponieważ ja mam z rynku austriackiego ten sprzęt. Mamy również informacje o kraju produkcji, naklejki i sam port HDMI. Z boku mamy port USB-C do zasilania i to tyle, jeżeli chodzi o porty. Mamy jeszcze logo producenta, natomiast sam sprzęt, słuchajcie, jest naprawdę niewielki. Porównajmy to z zasilaczem, który jest niewiele mniejszy, ale zdecydowanie szerszy. Kabel ma około metra długości, a mnie nie pozostaje nic innego jak zamontowanie przedłużki, podłączenie zasilania i sprawdzamy, jak sprzęt będzie się, słuchajcie, sprawował w bojowych warunkach. Natomiast jeżeli ktoś szuka kompaktowego sprzętu, to na pewno jest to jeden z tych bardziej kompaktowych, ale o sporych możliwościach.
Jak działa sam sprzęt, przed chwilą widzieliście. Ja testowałem trochę to urządzenie, niewiele, parę godzin, bo chciałem jak najszybciej dla Was materiał wypuścić, ale od razu mogę powiedzieć krótko podsumować ten sprzęt, że jest w kompaktowych wymiarach, ale upakowany technologiami, działa sprawnie, w zasadzie nie ma się do czego przyczepić, wręcz przeciwnie, mogę ten sprzęt polecić nawet tym, którzy generalnie szukają Android Boxa, niekoniecznie Stickboxa czy Sticka TV, ale nie potrzebują połączenia kablowego. Zresztą przy Wi-Fi 6 umówmy się, kto będzie korzystał z połączenia kablowego. Większość osób i tak wybiera Wi-Fi, a przy tak szybkiej łączności bezprzewodowej te Wi-Fi 6 jest w zupełności wystarczające do materiałów 4K. I mamy tutaj naprawdę wszystko to, co najlepsze. Wsparcie dla wszystkich kodeków HDR, wsparcie dla 4K, wsparcie dla serwisów streamingowych, certyfikowane oczywiście te serwisy. To, do czego mógłbym się ewentualnie przyczepić, to jest, mamy dużo pamięci, 32 GB pamięci storage, czyli miejsca na aplikacje, tylko 2 GB RAM, to może by się przydało 3 czy 4 GB, ale z drugiej strony Android jest, Google TV czy Android TV jest zoptymalizowany właśnie pod ten 1 czy 2 GB RAMu i więcej po prostu nie potrzeba, więc to, że producent zapewniłby tutaj 3 czy 4 GB RAMu, tak naprawdę niewiele by zmieniło, natomiast dużo ważniejsza jest pamięć wewnętrzna, która tutaj wynosi aż 32 GB i jest to wartość, która na pewno wystarczy Wam i na dzisiaj, i na przyszłość. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tego typu sprzęcie, czy szukacie tego typu urządzeń, czy też nie i czy macie jakieś doświadczenia ze sprzętem Stronga. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Ja ten sprzęt mogę jak najbardziej zarekomendować. Jeżeli poszukujecie sprzętu, który posłuży Wam na kilka lat i nie będzie Was irytował, posiadając tylko 1 GB RAMu, to jak najbardziej polecam również wziąć pod uwagę ten model. Oczywiście, jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory jeszcze tego nie zrobiliście, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął Wam żaden nowy film, a na koniec podrzucę Wam jeszcze kilka ciekawych modeli z portfolio Stronga. Hej, hej, do kolejnego wideo.